Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl oraz oczywiście modelarskiego kanału Tank Models TV. Moi mili, do tego filmu podchodzę już po raz enty. Jest to bardziej osobisty film, ale powstaje on na skutek rozmów z innymi modelarzami. Moimi, powiedzmy, rówieśnikami, tak plus minus. Chodzi o to, czym dla nas jest modelarstwo, jak to się zaczęło w ogóle, co spowodowało, że zaczęliśmy sklejać modele. Bardzo podobnie mieli moi rozmówcy, ale powiem Wam, że bez tych osób ciężko mi będzie cokolwiek powiedzieć. Ja powiem, jak to powstało u mnie zainteresowanie modelami, sklejaniem na moim przypadku. A mianowicie jeszcze tak w okolicach pierwszej klasy szkoły podstawowej rodzice starali się znaleźć mi jakieś zainteresowania, raczej badali grunt, czym ja mogę się interesować, w jakim kierunku w razie czego później mnie posłać, jeżeli chodzi o szkołę po podstawówce oczywiście, albo na przykład jakieś zajęcia pozalekcyjne, bo nie wszystko można było w domu robić. No na pewno w Pałacu Kultury czy w innych domach kultury były, posłuchajcie, różne zajęcia. Rodzice ze mną chodzili po różnych wystawach, oglądaliśmy zabytkowe budynki, starali się zobaczyć, w którym kierunku ja pójdę. Chodziliśmy do muzeum, na przykład Wojska Polskiego, gdzieś byliśmy na wyjeździe, tak samo tato mnie zabierał do Muzeum Wojska Polskiego. Z mamą to w ogóle inne cuda były, bo mama już chciała ze mnie zrobić sobie wielkiego znawcę sztuki, no w ogóle profesor już, doktor traktor. Chwała jej za to. Powiem Wam, że z tatą chodziłem po muzeach, ale muzea, powiem jak większość dzisiaj jeszcze muzeów, jest nietykalska. Druga sprawa, czyli tak, tego eksponatu no nie można dotknąć, pomacać, powiedzmy dookoła nawet przejść, bo jest jak zwykle jakaś bariera w postaci zardzewiałego płotku, łańcucha zardzewiałego i tak dalej. Zmienia się to i wiele muzeów już jest bardziej dla zwiedzającego, aniżeli dla eksponatów. I powiem Wam, że wszystkie ich badania, pokazywania mi różnych dziwnych rzeczy poszły na marne. Owszem, interesowałem się niektórymi rzeczami, ale główny wpływ na moje zainteresowanie modelarstwem wpłynęło przez filmy. Tak. Swego czasu w telewizji już byłem na tyle duży i że pozwolono mi oglądać film Tora, Bitwa o Midway, Bitwa o Wielką Brytanię, jakieś filmy, które toczyły się w starożytnych czasach i po prostu jako młodziak taki to siedziałem z otwartą paszczą, oglądałem te filmy. No i powiem Wam, po dwóch filmach, tak jak właśnie Tora, jak i również Bitwa o Midway, one na mnie zrobiły największe wrażenie i zacząłem się interesować lotnictwem, znaczy w ogóle modelami do sklejania samolotów. Myślę, że większość osób, z tego co rozmawiałem, zaczynało w ogóle przygodę z modelarstwem od jakiegoś modelu. Z modelami zagranicznymi, typu na przykład Hasegawa, typu Airfix. Na polskim rynku w koniec lat 70., 80. to była bida z nędzą. Wszystko było z tak zwanej spodlady, ewentualnie z drugiej ręki albo na bazarach, czy też różnych targowiskach można było dostać. I były to z reguły produkty przywożone z Wielkiej Brytanii, przelicznik z funtów. No, kosztowały jakieś chore pieniądze, a no, dom też trzeba utrzymać, tak? No a teraz taki typ jak ja wpadł na pomysł, jutro będę sklejał całą flotę marynarki japońskiej, tak? Na przykład, albo wszystkie samoloty pokładowe. Warunki mi postawiono oczywiście, dostałem jak najbardziej, oglądaliście już unboxing Chapley. To są modele, od której modeli zaczynałem, tak? ZTS Plastic. I to są modele, z którymi miałem pierwszą styczność. No ta styczność z tymi naszymi modelami
Teraz zupełnie na to inaczej patrzę. Widzę, że tutaj po prostu można to skleić, ale no w tamtych czasach moje umiejętności tak naprawdę były zerowe. A więc ja musiałem się, z racji tego, że ja jestem taka Zosia Samosia, to musiałem się wszystkiego nauczyć sam, nauczyć na błędach. Uwielbiam to robić, bo przy okazji jak popełnię jakiś błąd, coś nowego odkryję. To zabrzmiało. Czegoś nowego się jeszcze dodatkowo nauczę i powiem Wam, że sklejenie modeli RWD, znaczy samolotów produkcji polskiej, czy też krajów demokracji ludowej, czyli z tak zwanych demoludów, szło nawet całkiem przyzwoicie, szczególnie jeżeli były to samoloty DDR-owskiej firmy, czyli z Niemiec wschodnich. Web Plastic Art, która produkowała bardzo dużo samolotów cywilnych, helikopterów z naciskiem na radzieckie konstrukcje. Statki to nie pamiętam. Wiem, że w ośrodku czeskim kiedyś mama mi kupiła, powiedzmy, Galeon. Fakt super był, niesamowicie. Żagle z papieru śniadaniowego dorabiałem, no i oczywiście olinowanie całe ze szpulki białej nici. I powiem Wam, że bardzo mile te czasy wspominam, ale na poważnie podszedłem już tak właśnie w okolicach pierwszej klasy szkoły podstawowej, kiedy już była nasza taka starsza klasa, paczka starszych chłopaków, nie? No, w pierwszej klasie. I posłuchajcie, stwierdziliśmy, że znaczy, każdy z nas czym się interesował. Byli tacy, co filatelistyką się interesowali. Kurczę, zarąbiste. Ja mam taty klasery do dzisiaj. I w końcu większość nas zainteresowała się sklejaniem samolotów. Niektórzy mieli wujka albo ojca, który sklejał kartony. No to już w ogóle mistrzostwo świata, ale my, chyba pięciu nas było, zajęliśmy się sklejeniem samolotów japońskich. I tu właśnie między innymi mam ten samolot od Hasegawy. Oczywiście to nie jest pierwszy Japończyk, jakiego dostałem, bo pierwszym moim samolotem japońskim był, tylko nie pamiętam z jakiej to był firmy model, ale w każdym razie był to bombowiec nurkujący Aichi Wal z Tora. Powiem Wam, ciężko było opisać panu na bazarze na Żoliborzu ten model. On sprzedawał tylko i wyłącznie modele farby Hambrola. I powiem Wam, no, biały, japoński, z bombą i on tak leciał. Facet się zorientował po jakimś czasie i dostałem ten model. Po prostu ja byłem, tak powiem, osikany dosłownie. Ja już byłem takim aniołem w domu, że normalnie latałem nad parkietem. Byłem tak grzecznym dzieciakiem, jak przyszedłem do domu, że w życiu ja nawet mamie nie powiedziałem, nie pójdziemy tędy, tylko mama szła i ja po prostu jak po sznurku. I powiem Wam, że ten samolot sprawił mi niesamowitą frajdę. Skleiłem go, dostałem też farbki. Kupiła mi mama, pamiętam, farbkę białą, czarną i chyba zieloną, ponieważ do wnętrza trzeba było. Ale teraz uważajcie. Tam były pilociki, a ja nie miałem do nich farb. No, farby do pilocików dostałem później. Warunkiem było to, że otrzymaniem kolejnego modelu było to, że będę dobrze się uczył. Czyli minimum to jest 4, 3 to w ogóle dyskwalifikacja i zapomnij o modelu. Następnie posłuchajcie, co rzucono mi. Teraz to akurat poszło w piach. Musiałem przetłumaczyć instrukcję, historię samolotu z instrukcji na język polski, opowiedzieć to i teraz uważajcie i pokazać, gdzie ten samolot latał. Niezłe, nie? I teraz właśnie pokażę Wam taki myk, gdzie do czego mnie to zmusiło modelarstwo, czyli zwróćcie uwagę, wiele osób mówi, że modelarstwo, mali chłopcy se sklejają i tak dalej. Tak, owszem, sklejają mali chłopcy, ja byłem też taki, każdy z nas był małym chłopcem, chyba tak. I powiem Wam, że do dzisiaj naprawdę nauczyło mnie to modelarstwo wielu rzeczy. Przede wszystkim cierpliwości musiałem się nauczyć, prace manualne,
Czytanie pisma graficznego, czyli rysunkowego ze zrozumieniem, mówię tutaj o instrukcji i kolejności. Druga sprawa, myślenia, czy aby na pewno w tej instrukcji dobrze jest to pokazane, bo może ją pisała osoba, która doskonale sobie z tego zdaje sprawę, ale ja nie do końca mogę załapać, że tak to powinno być i potem będą skłuchy. I druga sprawa, nauka. No teraz to już troszeczkę inaczej, tak? Po prostu muszę sobie jakoś wynegocjować część wolne w domu na sklejactwo. I teraz powiem Wam tak, że zachęcam w ogóle do modelarstwa rodziców, żeby zaproponowali swoim pociechom, tym geniuszom domowym, babcie, dziadków to samo, żeby dzieciaki zainteresowały się właśnie modelowaniem. Dlaczego? Zaraz Wam to wszystko pokażę. Na przykładzie tego samolotu mamy model, ale w pierwszej kolejności wpada nam do ręki instrukcja. No i oglądamy sobie tę historię. No i tu jest historia tego samolotu. Tak? Tu jest wszystko opisane. Ktoś mi może to przeczytać? Tu akurat instrukcja jest, no cała instrukcja jest w języku japońskim. Firma japońska to instrukcja japońska. I teraz co by było? Ja, znając życie, poprosiłbym o zaprowadzenie do ambasady japońskiej. Z racji tego, że mieszkam w Warszawie, jestem warszawianinem, no to poprosiłbym, żebym zaprowadzono mnie do ambasady japońskiej, gdzie poprosiłbym po prostu o przetłumaczenie. Tak, wiem, taki slajdek, byłem upierdliwy, ale ja całe szczęście wtedy miałem instrukcję, to jest akurat wydruk tej instrukcji skanu z internetu, w języku angielskim. No oczywiście trochę fochów strzelałem, że nie mam słownika, jak ja to mogę przetłumaczyć, przecież nie będę do nikogo chodził. No to co zrobili? To nie jest ten słownik, tam to był połowa tego, o w ten sposób. Dostałem wtedy słownik angielsko-polski, polsko-angielski, czy tam był jakiś, tak, to był słownik malutki dla właśnie takich w tamtym wieku. On był połowa mniej więcej tego typu formatu. I teraz dostałem oczywiście A4, notatnik, ołówki i po prostu ja musiałem to wszystko, co tutaj jest napisane w języku angielskim, słowo po słowie sobie pisałem, co to oznacza. Wychodziły z tego tragiczne rzeczy, ale powiem Wam, no akurat w przypadku języka angielskiego, nie wiem, nie jest to język dla mnie, więc tutaj poszło to w piach, ale musiałem w każdym razie przetłumaczyć na język, przede wszystkim przetłumaczyć, następnie przetłumaczyć to, co z tego mojego angielskiego na ogólnozrozumiały język, bo tam jakieś bzdury wychodziły, więc musiałem to później te słowa, wszystko w zdania pozamieniać, żeby to przeczytać. Druga sprawa, czyli mamy modelarstwo, to nauka języka. Druga sprawa, musiałem pokazać, gdzie ten samolot latał. Na przykład Nowa Gwinea, Honolulu, Pearl Harbor, no co jeszcze może? Morze Filipińskie. Jak tak bym się zapytał kogoś na ulicy, to obawiam się, że zrobiłby duże oczy i to by było z cyklu matura to bzdura. Ale ja dostałem wtedy oczywiście atlas geograficzny. Atlas geograficzny już jest trochę rozlatane w środku, ale jest to wydanie z 72 roku. Co prawda w 72 roku ja dopiero miałem 4 lata, ale mieli widać jakieś plany wobec mnie. Może miałem zostać jakimś podróżnikiem, geografem, nie wiem. W każdym razie to jest mój do dzisiaj atlas geograficzny. Mapy polityczne, w której zresztą chyba nie ma polityki. Musiałem znaleźć wszystkie lądy, wyspy, a nie było internetu, więc ja musiałem naprawdę nieźle poszukać, czytać tą mapę, czy aby na pewno to jest ta wyspa, ten archipelag. Naprawdę sporo roboty w to wkładałem, tym bardziej, że byłem małolatem, który jeszcze nie kąsał dokładnie, nie czytał, nie umiał, nie potrafiłem czytać atlasu geograficznego, ale dzięki temu się nauczyłem. No, oczywiście mi podpowiadano, przecież nie rzucono mnie tak, masz atlas i spadaj na drzewo, ucz się.
z kijem do dżungli, tak? I jak przeżyje, to przeżyje. I powiem wam, że już mamy dwie, język angielski, posłuchajcie, i nie ma teraz na przykład, powiem wam, że fajnie by było, gdyby do szkół wróciło właśnie takie nauczanie manualne, papierowe. Niekoniecznie, że za pomocą telefonu, internetu w komputerze sprawdzę, tylko muszę po prostu autentycznie tym palcem po mapie polatać. I druga sprawa, kolejna rzecz, to są te książki. Powiem wam, ja byłem zauroczonymi tymi książkami, tylko ja zbierałem tylko i wyłącznie książki pana Flisowskiego. A mianowicie dlaczego pana Flisowskiego? Bo on pisał o wojnie, to jest marynistyczna książka, on pisał tylko i wyłącznie o wojnie na Pacyfiku i walkach pomiędzy aliantami, czyli Australijczycy, Amerykanie, Brytyjczycy, Hindusi, no bo były kraje kolonialne, tak, dzisiaj są już niepodległe, walczyli z armią Cesarstwa Japonii. No i tutaj właśnie dowiadywałem się, no głównie oczywiście jest flota amerykańska, jest flota cesarska, samoloty amerykańskie, ale również są opisane walki na kontynencie azjatyckim. Powiem wam, że ja miałem tych książek masę, tu było dużo książek, znaczy inaczej powiem, dużo. No może dla mnie wtedy było dużo. Ja wam w tej chwili powiem, że mam tak. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. No 8. Czyli musiałem mieć jakieś książki pana, bo tutaj jest drugi autor, ale on na Atlantyku pisał. Drugi pan to jest Jerzy Pertek. Powiem wam, że przede wszystkim zauroczyłem, zwróćcie uwagę na ilustrację na opakowaniu. To jest panorama i tutaj wiem, że pan Adam się nazywał, grafik, ale jeżeli chodzi o Werka, pan Adam Werka był ilustratorem, rysował niesamowite ilustracje marynistyczne, ale nie tylko, posłuchajcie, też rysował, w ogóle ilustracją się zajmował i pan Adam Werka tworzył niesamowite książki, gdzie ja czytając tą książkę, no, delikatnie sobie rozkładając w ten sposób, ja widziałem tą bitwę. Powiem wam, już po prostu już widziałem, co jest dalej, poza granicą. Te panoramy były rewelacyjne. No i tu czytałem te książki. Książka jest na lekkim papierze. Fajny taki format, że małolat spokojnie przeczyta to, a nie, że dostanę książkę w dzisiejszych czasach. Bo w dzisiejszych czasach to już posługuje się takimi książkami. To jest akurat książka pana Krzysztofa Gaja, 10. Brygada Kawalerii w 1939 roku. Ale mamy, bardzo ciężka książka i nie tania. I powiem wam, że na przykład właśnie to jest też modelarstwo, to jest czytanie książek, poznawanie świata, no przynajmniej dla mnie było. I dzisiaj powiem wam, jak wróciłem do modelarstwa tam po 25-30 latach, czasami robię unboxing i na przykład tak jak przy jednym z modelu Adarma Hobbe stanąłem jak wryty, bo tam była samolot japoński i tam było Holland napisane, ale przez 2L. I powiem wam, coś mi tam trybiło, że coś ta Holland to nie chodzi o panią reżyser, tylko chodziło o wyspę po prostu kolonialną, tak? Ja coś tam jakiś bzdur nagadam, że pewnie się chochlik jakiś wdarnie, że to Holland, powiem wam, kompromitacja na 100%. Ale trzeba się przyznać do tego, no jak ktoś jest idiotą, zapomniał, no to sorry winetu, bardzo was przepraszam, mieliście pewnie polewkę niezłą. W każdym razie dla mnie modelarstwo do dzisiaj to jest właśnie czytanie książek. Na przykład w tej chwili wychodzi rewelacyjna seria Wielki Leksykon Uzbrojenia, wrzesień 1939. I uwaga, jak ja to powiązałem sobie. Muszę wstać, bo zapomniałem o tym.
Jest teraz seria modeli wrzesień 1939, ale o tej serii to za chwilę Wam powiem. Wiem, ja potrafię gadać niesamowicie długo, ale no tak mam. I powiem Wam, że teraz jak tak patrzę właśnie na młodzież, nastolatków albo nawet starszą młodzież, już prawie taką przed wyjściem z domu, to jestem przerażony sposobem komunikowania się ich, bo to jest autentycznie siedzą ludzie na przykład w kawiarni, chłopak z laską siedzi i oni gadają ze sobą przez komórkę. A jeżeli już wydadzą jakieś dźwięki z siebie, to jest takie aha, no, a, hehehe. Trochę dziwne. Fajna dziewczyna. No chłopak siedzi z fajną dziewczyną. W tym wieku to ja bym był raczej zainteresowany nią. Trochę dziwnie zabrzmiał. Gdybym był rówieśnikiem i był z taką, choć bujał się z taką dziewczyną, to raczej bym jej był zainteresowany nią. A nie lampił się jak debil, przepraszam, w smartfona. To samo widzę czasami jeżdżąc środkami komunikacji miejskiej. Też nogi na głowach, telefony przed oczami, 3 znajome i one tylko właśnie i są, nie gadają ze sobą face to face, nie patrzą sobie w oczy, tylko gadają do smartfona. I powiem Wam, że teraz właśnie, bo moje pokolenie wie jak to zwalczyć, tak? My nie jesteśmy aż tak uzależnieni od smartfonów, laptopów, więc jakby padł internet, czy też bateria się skończyła, my wiemy co zrobić. No, potrafimy czytać ze zrozumieniem, czytać też atlas, znajdziemy sobie zajęcie bez prądu. Bo między innymi modelarstwo to też nie wymaga jakichś wielkich nakładów, tym bardziej, że teraz ceny są naprawdę przystępne w porównaniu z tym, jak ja byłem mały i mama mi kupowała zachodnie modele, to naprawdę płaciła zdrowe pieniądze, słono płaciła za te modele, no ale ja byłem szczęśliwy, dobrze się uczyłem, miałem zajęcie, zawracałem też im, szczerze mówiąc, mieli trochę weekendu dla siebie. Oczywiście później musieli ocenić moją pracę, no czasami, tak jak pamiętam, te prace były pomalowane modele, no oczywiście były dla nich genialne. Czasami tato coś tam powiedział, że wiesz, ja bym to zrobił w ten sposób, ale po prostu mi na mamę spojrzenie na niego wystarczyła mi nawet do dzisiaj. I powiem Wam, że zachęcam naprawdę do modelarstwa. Dla mnie modelarstwo to jest poznawanie świata, poznawanie historii, prace manualne, nauka pisania. Wiem, to może komuś się wydać bardzo dziwne, ale teraz większość osób pisze na komputerze. Ja musiałem te słówka i następnie wszystko napisać sobie manualnie, ręką, tak? Tym bardziej, że musiałem też w tamtym wieku ćwiczyć łapę do pisania, no bo znaczy ja już potrafiłem pisać, idąc do szkoły, nawet czytać. I powiem Wam, że to ćwiczenie ręki jest bardzo dobre, bo w sali pracujemy wtedy, to na górze naszej co jest, to też. I naprawdę poznawanie historii teraz jest genialnie, powiem Wam. Ja idę sobie do księgarni, no właśnie na przykład tamta książka, ale zobaczcie. Są pisma, dwutygodniki, na przykład lotnictwo, są tak samo tam gdzieś mam jeszcze historyczne miesięczniki, tam jest na przykład też o broni pancernej, o samolotach i powiem Wam, o właśnie, jest tak samo w języku polskim wydawnictwo Napoleon V, na przykład jak ktoś się interesuje, posłuchajcie, czołgami francuskimi. Ktoś może dostać nagle fazy, no i czołgi francuskie, właśnie, które wydaje firma First to Fight, wydawca serii wrzesień 1939, no to w tym momencie ja sobie otwieram taką książkę. O, właśnie. No i mam tutaj, proszę bardzo, to są renówki czy Hotchkissy, bo ja mam zawsze problem z odczytaniem, ale to są modele czołgów francuskich i na przykład ja sobie o tych czołgach przeczytam, jak i również widzę, jak były malowane, więc trochę więcej się poznaje. I tak samo, jakie inne czołgi były używane we Francji.
I takie książki są mniej więcej po 3 dychy, więc to nie jest jakaś kwota, która urywa portfel. No 2 będą 60, ale one raz, dwa się też nie ukazują, więc jak są części czasami, no to druga dopiero się ukaże. A jest co przeczytać, więc powiem Wam tak, fajnie jest poznawać nowe rzeczy, dowiadywać się, a tak samo poznaje się na przykład Francję, gdzie toczyły się bitwy, czy na przykład tak jak była wojna obronna Polski w 1939 roku. To nie była kampania wrześniowa, kampanię wrześniową to mieli Niemcy, my musieliśmy się bronić, więc ta seria właśnie First to Fight, prostych modeli do sklejenia w skali 1,72 dla kogoś, kto chce zacząć modelarstwo, nawet w moim wieku, wrócić do modelarstwa, to są idealne modele. Są też oczywiście innych firm modele, które no powiedzmy już te będą za proste, ale człowiek dany już kojarzy, czy też młodzieniec kolorowy jest już rozgarnięty na tyle, że może sobie pozwolić na lepszy model. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o samym modelarstwie, które jest tak naprawdę też poznawaniem świata, geografii, języków obcych, poznawanie ludzi, fajnych ludzi, którzy mają niesamowite też pasje właśnie, jeżeli chodzi o hobby, mają niesamowitą wiedzę, którą chcą się również podzielić. Jest to niesamowity, powiem Wam, świat ludzi, którzy pomogą za free. Jeżeli ktoś ma problem, powiedzmy, ze sklejaniem, to nie musi gdzieś tam chodzić do jakiegoś specjalisty, tylko może odezwać się na grupie modelarskiej albo bezpośrednio do jakiegoś modelarza napisać, którego powiedzmy znają się i zapytać się. Każdy człowiek normalnie pomoże i nie ma najmniejszego problemu. Jest bardzo wiele też wystaw modelarskich w Polsce, więc zachęcam rodziców, no i oczywiście babcie z dziadkami, żeby te swoje pociechy zainteresowały modelarstwem, bo to jest naprawdę przepiękny świat. Ja nie mówię tylko o militarnym modelarstwie, bo może ktoś będzie chciał sklejać tylko i wyłącznie na przykład żaglowce albo na przykład samoloty pasażerskie, czy też statki kosmiczne. Jest naprawdę wiele ciekawych pozycji w modelarstwie, praktycznie wszystko, łącznie z bohaterami filmów anime japońskich, więc tu spokojnie zachęcam Was, zobaczcie tych swoich geniuszy domowych, żeby nie siedzieli tyle przed komputerami, żeby wzięli się po prostu za coś fajnego, żeby coś zaczęli tworzyć, pokazywać też to innym. Jest to naprawdę super pasja, hobby, a z tego co się orientuję wśród modelarzy też jest już teraz kilku naukowców, niektórzy są właśnie historykami, inni na przykład są podróżnikami, no może nie sklejają aktualnie, bo po prostu podróżują. Są też, posłuchajcie, jedna archeolożka i jeden archeolog. I ona skleja do dzisiaj, powiem Wam, mimo tego, że czasu ma mało, to ona akurat za granicą już mieszka, bo u nas niestety archeolog to raczej jest głodowy zawód. No, wiele takich zawodów naukowych, gdzie ludzie coś tworzą, odkrywają, to są raczej głodowe pieniądze. I powiem Wam, że wspaniały świat, zachęcam. Zachęcam, nawet jeżeli macie blisko gdzieś mnie, to wpadnijcie, coś znajdziemy do sklejania zawsze. Więc prace manualne, języki obce, poznawanie świata, zdolność skupienia się. Matko Boska, ile ja tego miałem wymienić i zapomniałem. No, muszę zacząć coś sklejać, bo skleroza mnie dopada. Dziękuję Wam za to. Jeżeli macie jakieś własne wspomnienia, jak u Was to się zaczęło, piszcie w komentarzach, ewentualnie może wpadniecie jeszcze 2 dodatkowych czy 2 dodatkowe osoby i pogadamy sobie po prostu o modelarstwie, jak to było. Myślę, że wiele osób fajnie by sobie posłuchała, jak na przykład 50 gadają właśnie o czasach wczesnych, jak i również obecnych modelarstwa. Teraz mamy wszystko w zasięgu ręki. Dosłownie mamy wszystko w różnych cenach. Nie tylko te bardzo drogie modele, są też w przystępnej cenie,
dla każdego nastoletniego, czy jeszcze nie nastoletniego chłopaka, który na pewno będzie miał bardzo fajną pasję. Są też bardzo fajne pracownie modelarskie, gdzie można nie tylko sklejać modele, ale również nauczyć się grać w bitwy, w gry bitewne. Tak, ale nie mówię tu o Warhammerze. Trzymajcie się, na razie. Jestem ciekaw, co sądzicie o takim paplaniu. Mam nadzieję, że nie zjedziecie mnie za bardzo jak Hebeldeska. Dziękuję Wam. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.